Dzień dobry drodzy widzowie, witam się z Wami w kolejnym odcinku z Dubaju. Tym razem znowu co w magazynie piszczy, czyli szybki przegląd tego, co wysyłamy do Europy oraz załadunki kontenerów. W dniu dzisiejszym będą dwa auta, które są stosunkowo typowe dla Emiratów Arabskich, ale zawsze miło będzie na nie popatrzeć. Na początku, jak zawsze, szybki przegląd magazynu. Zobaczymy, co ciekawego w tym momencie stoi i czeka do nas do wysyłki. I zaczynamy chyba nietypowo, bo przed nami, proszę Państwa, CLS i CLS 400D. To nie jest standard, że tego typu samochód my stąd wysyłamy. Ten konkretny egzemplarz jest jeszcze w Disloku, także fajnie, bo będzie ekonomia. No i cenowo się on dosyć dobrze spiął. I jest w specyfikacji, proszę Państwa, koreańskiej. Bardzo ładny egzemplarz. Warto, jak widać, myśleć o takich autach i samochodach również z tego rynku, chociaż nie ma ich dużo. Słuchajcie, szukając samochodów z Europy, czyli z europejskim rodowodem typu Mercedes, BMW, Audi, zachęcałbym Was do tego, żebyście się oparli na wszystkich specyfikacjach. Jeżeli będziecie na Dubizlu, to sobie tam możecie zaznaczyć w filtrach wyszukiwania wszystkie specyfikacje samochodów z pominięciem Stanów Zjednoczonych. W mojej opinii nie ma sensu targać aut ze Stanów Zjednoczonych z Dubaju, lub ma to sens rzadki, bo czasami takie auta wysyłamy, ale rzadko, dlatego że te samochody są naprawiane w arabskim stylu, są już wcześniej uszkodzone i jeżeli bardzo chcecie takie auta kupować, to najlepiej rozglądać się za nimi bezpośrednio w Stanach, w czym też możemy Wam pomóc, ale dla nas to jest zupełna historia sporadyczna. Tutaj natomiast jest ciekawy rodzyn. Proszę bardzo, Hammer IV. To jest totalna, ale to totalna rzadkość. Ten jest jeszcze oklejony. Przepotężne auto. Standardowo był biały. Środek też przeszedł lekką modyfikację, bo jest pomarańczowo, tak żeby nie było zbyt skromnie. Panorama u góry. Ale no i teraz będzie zabawnie, dlatego że zobaczcie na środek tego auta i zaraz Wam pokażę jeszcze jeden samochód i zobaczycie, jak dużo nawiązań z Hammera jest w kolejnym aucie. Myślę, że to będzie dla Was ciekawostka. Przejdźmy jeszcze do tyłu. Proszę bardzo, jak pomarańczowo. No i oczywiście najmniej użyteczny i na jedno z najciekawszych nadwozi, czyli pick-up. Ktokolwiek miał pick-upa, ten wie, że to najlepsze, bezużyteczne auto i najlepiej bezużytecznie wykorzystana przestrzeń, jaką można znaleźć w samochodach. Polecam, jeżeli ktoś nie miał z Was pick-upa, to kupcie sobie, bo daje to dużo fanu. Czujecie się jak król na drodze. A teraz samochód, o którym Wam przed chwilą mówiłem, czyli alternatywa do Hammera, która jest niebotycznie tańsza. No i powiedzcie mi, czy ten środek nie wygląda bliźniaczo podobnie. Bo moim zdaniem bardzo. I to też jest samochód, o który pytacie coraz częściej z Emiratów. Traveler Jetour T2 w plusie. Traveler Plus znaczy się. To są okolice jakichś 150-140 tysięcy pod dom. A jeżeli interesują Was wyceny i jesteście naprawdę zainteresowani jakimś autem, nie wiem w którym roku i kiedy oglądacie ten film, piszcie do nas, dzwońcie do nas, bo to jest najrozsądniejsza wersja wydarzeń, tak aby te kalkulacje były prawidłowe. A tu przed nami powolutku będziemy przechodzić do dwóch takich standardów, które są i które oczywiście bardzo często wysyłamy z Emiratów do Europy i do Polski przede wszystkim. No i kto zgadnie, co to jest? Bardzo podobają mi się te koła. Skromniutkie 23 cale. Rzadko się stosuje do Gelend, a szkoda. No i tym razem mam zestawienie kolorystyczne w ciemnym szarym, plus pomarańczowe wnętrze. Kiera jest cała czarna, to dobrze pasuje do reszty auta. Będzie dawał komuś trochę uśmiechu, myślę. To jest w ogóle ciekawostka, dlatego że to Super Safari jest w wersji Falcon. Przede wszystkim ma emblematy z przodu na błotnikach. Malowanie, jak widzicie, tylko że auto jest troszkę przykurzone, jest cieniowane w tym miejscu
I tutaj mamy emblematy. Tutaj jest również emblemat kolejny i zupełnie inna naklejka, to jest w zasadzie naklejka na tych słupkach z tyłu. Oczywiście Patrol Super Safari to jest samochód, który ma sens tylko w 4.8 benzynie. Znaczy no nie tylko, bo oczywiście teraz się ktoś odezwie, że BM-ki się tego wkłada. Zgadza się, ja mówię o Bliskim Wschodzie. No i wnętrze to jest taki absolutny creme de la creme, co możemy ogarnąć Y61 Patrolu, czyli najbogatsze wyposażenie. Dekory, które przypominają karbonowe, Patrol Super Safari. Proszę bardzo, tutaj też jest, nie chcę tego już zrywać, wszędzie jest Super Safari, to auto jest z 24 roku, praktycznie z zerowym przebiegiem, zobaczcie jakie ono jest ładne. Dywaniki są nawet z wersji Falcon, czyli też są ze wzorkiem. Tutaj mamy alejkę z naszymi Jimnisiami, które są przygotowywane do załadunku. Idą 3 sztuki do kontenera, za chwilę jedna, druga i trzecia. Auto idzie bezpośrednio dla jednego z naszych klientów. Jako dygresję powiem, że pogoda jest naprawdę dzisiaj miłościwa. Mamy styczeń, końcówkę stycznia, jakieś 25 stopni, także pełen luz. Bo jak mogliście widzieć na poprzednich filmach z magazynów, czasami sytuacja tu jest dużo bardziej gorętsza. Alejka Land Cruiserów, dość standardowo oczywiście jak na Emiraty, czyli seria 70 i seria 300. Auta, które oczywiście wysyłamy stąd w standardzie. Te samochody po prostu co tydzień w zasadzie jest jakiś Land Cruiser kupowany z Bliskiego Wschodu. Natomiast ta 78 jest warta wspomnienia, bo zwróćcie uwagę, że jest jeszcze na starym przodzie, a tych samochodów na starym przodzie już praktycznie nie ma. Tutaj przed nami egzemplarz akurat z 4-litrowym dieslockiem, tak zwane Bush Taxi. Proszę bardzo. I L Manuel. No to jest, powiem, niesamowite. To jest naprawdę taki tough guy terenowy. Nic więcej to nie można na tym aucie powiedzieć. Po prostu tough guy terenowy. Biały Land Cruiser. Z czym się może kojarzyć? Z przerzutem na albo z Organizacją Narodów Zjednoczonych. To chyba będziecie musieli wyciąć na montażu, bo podobno to zasięg ucina, nie wiem. No i powracamy znowu trochę w klimaty europejskie, dlatego że jest tutaj przed nami Volvo XC60. I teraz słuchajcie, XC60, XC90 i w ogóle Volvo to jest niegłupi pomysł na import z Emiratów. Dlatego, że one występują w wersji GCC i druga sprawa, mają dobre ceny, trzecia sprawa, jeżdżą tym często Europejczycy i w miarę dbają o te auta, nie zawsze. Nie pomyślcie sobie teraz, że jestem jakimś rasistą, bo to w ogóle nie o to chodzi, absolutnie nie jestem. Natomiast jest trochę tak, że w Dubaju i w Emiratach każda nacja, która tutaj żyje, każdy region świata, który tutaj funkcjonuje, ma swoje marki, no i nie ma szans, żebyście zobaczyli człowieka z Indii lub, nie wiem, choćby nawet standardowo Araba, który jeździ sobie Volvo, bo to jest dla nich nienaturalne auto. Oni raczej wybiorą Land Cruisera. Dodatkowym atutem takiego Volvo przy imporcie do Polski będzie też to, że tu jest mały silnik, mała akcyza. Taki 22 rok jesteśmy w stanie zorganizować pewnie gdzieś za okolic jakichś 110-120 tysięcy złotych. Tutaj Wasim, say hi! Kolejna G-klasa, która dojechała do nas w tym momencie. No i co, będzie musiała poczekać na kolejny kontener. Powiem wam jeszcze trochę o tych bookingach, o czasie wysyłki. Bardzo często wszyscy o to pytacie. Jak to się odbywa? No słuchajcie, odbywa się to tak. Skoro Wasim teraz przyjechał z tą piękną G63, stawiamy ją na magazynie, kompletujemy sobie dodatkowe 2 samochody do wysyłki, bo zawsze staramy się wysłać 3, żeby zoptymalizować wam koszty takiego transportu. No i w ślad za tym robimy booking. Bookingi są o określonych porach, w określonym czasie. To nie jest tak, że można sobie zabukować dzisiaj kontener i on przyjedzie do was za godzinkę, tylko to wymaga odpowiedniej ilości czasu. Czasem jest też tak, że tych bookingów nie ma, bo wszyscy po prostu zgarniają kontenery i musimy się wciskać w szczelinę. Natomiast mniej więcej z naszej statystyki wynika, że takie auto do 2 tygodni ląduje w kontenerze, a następnie płynie sobie w okolicy 40 dni po wodzie, 40, 45, 30. Jak był kanał Suezki otwarty, to było to 28, 25, a następnie wyładunek w Holandii, w której już filmy widzieliście, no i dostawa do was pod drzwi albo do nas, gdzie przygotowujemy dla was obsługę tego samochodu, no i później już tylko do domu. Także chwilę to trwa,
ale warto. No więc moi drodzy, mamy taką ładną gelendę i fajne macie porównanie, bo tutaj mamy totalną serię G63 w specyfikacji GCC, która jest zachowana niemal w pełnym oryginale. Zobaczcie na środek tego auta, jaki jest ładny. Wszystko jest na swoim miejscu. Auto ze skromnym przebiegiem, około 140 000 kilometrów, więc jesteśmy w stanie dostarczyć Wam to, co tak naprawdę chcecie. Patrzcie, jak oni mnie tutaj zaganiają do roboty. Muszę wsiadać, musimy zapakować auto na magazyn, do środka i go przyjąć. No, powracając do myśli. Jesteśmy w stanie dostarczyć serię, jesteśmy w stanie dostarczyć zmodyfikowanego Brabusa, cokolwiek byście potrzebowali, my to już na pewno mamy. Wracamy na chwilę do Jimnisiów, wjeżdża teraz drugi. No i atutem takiego załadunku tych Jimników, że są 3, a nie 4, jak Wam wspominałem, jest to, że będzie auto za autem za autem. Na tyle jest to małe, że spokojnie trójeczka się mieści i nie trzeba, proszę Państwa, nic podnosić, nic dźwigać, nic nosić, co jest oczywiście bardzo korzystne. Tutaj mamy L200. L200 dość mocno zmodyfikowane, co może być alternatywą swego rodzaju dla Hiluxa, bo w sumie jakby tak na niego popatrzeć, to taki Hilux GR, który jest jeszcze na niezłych sterydach. Tutaj rury, tam rury. No mówcie co chcecie, że jest groźnie. Tutaj daszek, bagażnik dachowy, jeden, drugi w zasadzie jest co przewozić. Na wnętrze też skromne, przyznajcie, co? Miętowy kolor. L200 w terenie w manualu chyba całkiem udany pomysł, mówcie co chcecie. A teraz Patrol, znowu łudząco podobno tego, co jest poprzednio. Natomiast jest to rzecz warta wspomnienia, dlatego że auto podobne, ale jednak trochę inne. GU4, czyli to, co widzicie za mną, czyli Patrol Safari GU4, swoją premierę miał w 2004 roku. Jak widzicie, produkowany był do 2024 roku. Trochę długo, co? 20 lat. Przez te 20 lat natuczone tego było sporo. I popatrzcie się, no same. Kopiuj i wklej, niczym się to w zasadzie nie różni. Też ładna tapicerka, też super Safari. Akurat ten egzemplarz jest wyjątkowo ładny i taki bym powiedział poszanowany, bo często te auta są po prostu zajechane na pustyni, ale to też są auta, które są jednymi z najczęściej modyfikowanych w Emiratach, do których jest masa części. Ten egzemplarz jest akurat z roku 20, także on stosunkowo dlatego tak ładnie wygląda i dlatego jest taki zadbany. Natomiast z początku produkcji z 2005 możemy kupić za okolice 50 koła już tutaj na miejscu w Emiratach, czasami nawet odrobinę mniej. Natomiast no taki 20 rok, 24 to już są ceny powyżej 100, ale moi drodzy, warto. Popatrzcie się, jakie to jest ładne w środku. No przecież to jest auto w ogóle nie zajechane. No kupcie taką terenówkę i żeby nie było, proszę bardzo, zobaczmy na spód, na szybko. No musicie się zadowolić tym, co Wam pokazuję, ale mam nadzieję, że to Wam mniej więcej przybliży atuty tego pięknego samochodu. A w części zadaszonej magazynu, moi drodzy, jest tutaj kilka jeszcze samochodów, ale stoi jeden szczególny, który chcę Wam pokazać. Mianowicie jest to LX600. W ogóle Lexus LX to auto, które wkrótce postaramy się przybliżyć Wam troszkę bardziej. No jest to absolutny creme de la creme wśród SUV-ów i wśród aut terenowych jednocześnie, dlatego że LX to przecież nic innego jak Land Cruiser 300 opakowany w większy luksus, w dużo większy luksus, no i oczywiście też tym samym większą cenę. Co ciekawe, auto występuje również już z hybrydą, jak to na Lexusa przystało. No jest totalnie, ale to totalnie dopasione w środku. Masa miejsca, monitorki. Wersja 7-osobowa, oczywiście z dodatkowym rzędem siedzeń z tyłu. No creme de la creme, jeżeli chodzi o luksusowe SUV-y ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Piękne auto. Cena? W zasadzie możemy rozmawiać o kwotach powyżej 600 plus za auto w Polsce. 500 000, 600 w górę, to w ogóle od czegoś można zacząć. Ale
mówimy o egzemplarzach niemalże nowych. Jeżeli byśmy się pokusili o Elixa troszeczkę starszego, bo przecież te samochody nie wychodzą tylko w 600, ale wychodziła jeszcze 570 na przykład, która jest odpowiednikiem LC200, no to te ceny będą nieco bardziej korzystne. Ja Wam tym samym dziękuję dzisiaj za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, bo nie subskrybujecie naszego kanału. Niech ten kanał trochę rośnie, będzie mi się bardziej chciało kręcić te filmy. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.